Dorabiał jako ratownik, no bo to był okres taki, że no ludziom się tak nie przelewało finansowo. Z Jankiem poznaliśmy się od 1964 roku, jak się wprowadziliśmy tutaj do tego bloku. Janek był bardzo spokojnym, zrównoważonym chłopakiem, pomimo wszystko, że młody był. Problemów tam mama, rodzice, koledzy, nikt nie miał tutaj w bloku z nim żadnych. W szkole jak to w szkole, no, nauka szła mu w miarę dobrze, nie było problemów. Po szkole podstawowej poszedł do szkoły elektronicznej na jedności. Pracował w Lubowie na ośrodku wczasowym kombinatu budowlanego. No, poznał tam ludzi ze Śląska. Po co się pchasz do wody? Wina się opiłeś, to do wody nie właź! Życie ci niemiłe? Widzę, masz tu niezłe urwanie głowy, Jasiu. Najczęściej to się topią takie chojraki. Wypije jeden z drugim i zgrywa chojraka. Boż nie weź takich ratuj. Ale płacą jakoś. Tam marne grosze, ale zawsze coś. Rodzinie muszę pomóc. Ojciec na ręcie, po wypadku. Jasiu, rzuć to wszystko w cholerę i jedź do nas na Śląsk. Ja ci bajek nie będę opowiadał. W kopalni robota ciężka, ale płacą bardzo dobrze. I na czas, i rzetelnie. Do tego barburka, dodatki, miejsce w hotelu robotniczym. Przemyśl. A wie pan, że myślałem o tym ostatnio? Bo u nas ciężko. Ojciec tylko rentę ma. A tak, pomógłbym mamie, siostrom. A i dla siebie bym coś dobrze zdobył. Powiem ci tak, Jasiu. Górnicy teraz dobrze mają. To tak jak oficer przed wojną. Przyjedziesz, dobrze zarobisz, ambitny jesteś, zdolny, poradzisz sobie. Na początku pomożemy. I nie będziesz musiał się szarpać z takimi ciulami. Nauczyciele zawodu tutaj z naszej szkoły zawodowej, naszego technikum, z polecenia dyrekcji kopalni jeździli właśnie po całej Polsce i zachęcali młodych chłopaków w wieku 15 lat, którzy już kończyli 8. klasę podstawówkę, że jak przyjedzie na Śląsk, zacznie naukę w szkole zawodowej, oczywiście zamieszka w internacie, będzie chciał się kształcić dalej, skończy technikum górnicze, a jak założy rodzinę, w pierwszej kolejności dostanie mieszkanie. Oczywiście pewność, zagwarantowana praca, w związku z tym tych młodych ludzi tutaj zachęcano do przyjazdu na Śląsk. Synku, po co ty chcesz tam jechać, no? Jakoś sobie damy radę. To jest daleko od domu i to jeszcze w kopalni. Ty wiesz, jaka to jest straszna praca. Mamo, chcę. To jest szansa dla mnie, szansa dla nas. Teraz górnicy najlepiej w Polsce zarabiają. Mówię ci, pojadę, będę przesyłał wam pieniądze. Wolałabym, żebyś zdał maturę i potem dopiero pojechał. Mamuś, ale ja już mamie tyle razy tłumaczyłem. Pójdę tam do technikum, zdam maturę, a po maturze pójdę na studia geologiczne. Nie wiem. Mama wie, jak oni tam szybko mieszkania dostają. A tutaj w tym Koszalinie co? Musiałbym na swoje z 10 lat czekać, albo i lepiej. Nie wiem. Nie wiem, miałam bardzo zły sen. Nawet ci nie chcę mówić. A sama mi całe życie powtarza. Sen mara, Bóg wiara. Dobrze, ja nawet nie wiem, co ci mam. Nie mam nic, żeby ci dać na drogę. Czekaj. Masz różaniec. Ty wiesz, że Pan Bóg nad każdym czuwa. Jak ty się będziesz modlił, to nic ci się nie stanie. Wiem. Niech się mama nie martwi. Rzadko
są spotykani tacy ludzie jak on. Nie był osobą wybuchową, jakąś tam agresywną, żeby jakaś była w nim, jak to się mówi, wrogość do innych osób. Był spokojnym, ułożonym człowiekiem. Idziemy. I co, jak to przyjął? No jak? Tak sobie. Chciałbym, żebym dalej się uczył. No wiadomo, w końcu nasz prymus. Oj, tam daj spokój. Czasami mam takie wrażenie, czy coś, jakby to był jednak głupi pomysł. Dobra, ty skończ marudzić. Lepiej zobacz, co mamy dla ciebie na pożegnanie. Twoja ulubienica Trojanowska. Czy jakieś chłopaki skończyć to wytrzasy, już to nie do dostania. No, wiesz, nie było łatwo, ale trochę się pohandlowało i jak oddałem 2 pocztówki Beatlesów, to sprzedał. Nie wiem, co ty w niej widzisz. Gwiazda jednego sezonu nigdy się nie wybije. Zobaczysz. Wybiję. Zobaczysz. Wspomnisz moje słowa. No, wspomnimy cię jeszcze nie raz. Nie żal ci stąd wyjeżdżać. Nasz Koszalinek, wiesz, może i mały, żaden wielki świat, ale czyste powietrze, blisko do morza. A tam na Śląsku psy w kiła i mogiłach. Może i tak, ale tam się teraz dzieje, tam jest teraz serce Polski. A kto wie, zarobię, skończę studia i może tu wrócę. No, takie baju baj. Tam jedziesz za panną, przyznaj się w Na końcu. pewno za Zawróciło panną. ci w głowie, Tak, co? tak. Propaganda, szczególnie w szkole, 10. potęga gospodarcza świata. Oczywiście chodzi o Polskę, to był kolos na glinianych nogach, braki w sklepach, zaczynają się problemy, stanie w kolejkach, za wszystkim, dosłownie za wszystkim na półkach tylko ocet, herbata. Oczywiście nie ma możliwości dowiedzieć się prawdy, co się w kraju dzieje, bo nie było takiej możliwości. Niestety wszędzie panuje cenzura i w prasie, i w radiu, i w telewizji. 4000 załogi przystępuje do saldości. Na ogólną liczbę załogi ponad 6000, 4000 przystępuje do saldości. To była ogromna radość, no prawie 80% załogi, że coś co będzie się działo ciekawego, tylko że no może myśmy pomiędzy sobą tam nie rozmawiali zbytnio, z czym wiążemy nadzieję, jeśli chodzi o powstanie Solidarności, ale może też dlatego, że zbyt tej władzy nie ufaliśmy, że to nie jest tak, że zgodziła się na utworzenie wolnego związku zawodowego i da nam spokój. To nie było tak do końca, a wiedzieliśmy, kto przyszedł do władzy. Robimy robota, wyjeżdżamy. Do Albo sąsiadkę. Cześć synek, skądżeś jest? Janek jestem, z Koszalina przyjechałem, z nadmorza. Z nadmorza? Taki wiele hobby na gruba przyjechał. Kaj ty się tam w przodku zmieścisz. Chciałem na kopalni trochę popracować, rodzinie pomóc. Nie martw się, my ci tu wszystko pokorzymy, siadaj. Chodź. Hopy, przedstawcie się, młodego mamy. Ej, młody, Leoś jestem. Janek. Józef. Janek. Franci. Janek. Alois. Janek. Remek. Janek. A ja jest Heniek i razem będziemy robić. Witaj. Co tu piszą? GKS znów w dupę dostał. Z Legią przegrali ciule. Słuchaj Janek, z tak daleka to my jeszcze tu nie mieli nikogo. Robota jest ciężko, ale to fakt, pieniądze są dobre. Zresztą zobaczysz i pamiętaj, tu robimy razem i każdy za każdego odpowiada. I jeszcze jedno, na dole nie idzie ino trochę porobić. Tu się dupi fest, obejrzysz.
Co tam, Janek? Udało się czy nie? Tak jest, panie majster, robota skończona. Nie godaj, że tyś to opanował. Opie, tu już tylu grzebało przed tobą i dalej to nie działało. Tyś to jest fachura. Prosta robota. Prosta robota. Ze szkoły, także nie ma problemu. Dobro szkoła, żeś kończył. Bardzo ci dziękuję. Leć już, dzięki. Nie ma sprawy. Panie dyspozytorze, jeszcze sprawa jest. Ja? Mógłbym zadzwonić do mamy? Tylko to by było zamiejscowo. Janek. Dobra, dzwoń. I no gipko, raz, dwa. Dziękuję. Halo. Halo? Mamo? Janek z tej strony. Słyszę cię, Jasiu. No, słyszę cię, tylko mnie trochę przytkało. Bo ty nawet nie wiesz, synku, jak ja się cieszę, że ty dzwonisz. Co tam u was? Co tam u ciebie? Jak zdrowie? Słuchaj, u nas wszystko dobrze jest. Halo, Wszyscy mamo. jesteśmy zdrowi. Wszyscy jesteśmy A co u ciebie? Wszystko dobrze, radzę sobie, niech się mama nie martwi. Tutaj na kopalnie są wspaniali ludzie. Wszyscy mi pomagają. A ci starsi górnicy to mnie normalnie ojcują. No i uczą wszystkiego. W kopalni jest solidarność. Nie, synku. Ty się tam nawet w nic nie mieszaj. Ty wiesz, jakie są teraz czasy? Oj, mama No. mnie źle zrozumiała. Chodzi o to, że tu każdy sobie pomaga. Ludzie sobie ufają. Naprawdę, tak wspaniałych ludzi jak tutaj, to się mnie jeszcze w życiu nie spotkał. No, a powiedz mi, jak ty sobie tam radzisz? W kopalni, bo ty jesteś taki duży, wysoki. A różnie czasami na kolanach, czasem na czworaka. Niech się mama nie martwi. Mamka z górniczy to mi głowę chroni. A właśnie, bo już zapomniał zapytać. Przekaz przyszedł? Tak. No patrz, ja zapomniałam, przyszedł. Przyszedł, bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci, ale nie trzeba było. Ty się najpierw musisz sam ustawić tam. Słuchaj, zresztą najważniejsze, kiedy ty przyjedziesz? Bo my się nie możemy doczekać świąt, żebyś przyjechał, rozumiesz? No właśnie na święta zjadę do was. Mam wypisany urlop od 16 grudnia. Także czekajcie na mnie. Dobra, będę musiał kończyć pomału, bo zaraz zaczynam szychtę. Z Bogiem, mamo. Z Bogiem, synku. Z Bogiem. Strajk w kopalni Wujek rozpoczął się 13 grudnia 1981 roku. Gdy do górników dotarła wieść o tym, w jaki sposób został internowany przewodniczący Solidarności przy kopalni Wujek, Jan Ludwiczak. O 1:00 w nocy kopalnia Wujek jako pierwszy zakład w Polsce zaczęła strajk. Strajkujący nie wiedzieli, że w Polsce został wprowadzony o północy stan wojenny. Bo pierwsze komunikaty o wprowadzeniu stanu wojennego w radiu były o godzinie 6:00, a w telewizji o godzinie 9:00. Niedzielę zakład nie pracował. Zdecydowali o tym, że trzeba podjąć jakieś środki zaradcze, jakiś opór. Trzeba pokazać, że w ten sposób Jan Ludwiczak nie może być traktowany. 13 grudnia, niedziela, w telewizji generał Wieski ogłasza wprowadzenie stanu wojennego. Praktycznie przez całą niedzielę nie słyszymy nic, tylko przemówienie generała Wielskiego. Żadnych programów telewizyjnych nie ma. Pomiędzy przemówieniami tylko żałobna muzyka, biało-czerwona flaga i godło wtedy jeszcze bez korony. No wtedy byłem jeszcze kawalerem. Miałem do pracy od 14 na zmianę B, czyli na popołudniu. Mi się wtedy wydawało, że idąc do pracy, no to będzie taki strajk, no od roku 1980 po powstaniu Solidarności były może 2 takie strajki ostrzegawcze. I wtedy te strajki ostrzegawcze polegały na tym, że na przykład myśmy zjeżdżali nie o godzinie 6:00, tylko o godzinie 10:00, czy taki 4-godzinny strajk. I to myśmy siedzieli w warsztacie albo w łaźni, no i praktycznie opowiadały się kawały i grało w karty. I ja myślałem, że to będzie tak samo. Mówię, no strajk, dobra, tej grozy jeszcze nie czułem. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów. Giz, głowę srany, pieron by cię wziął. Łobejzik jest na ślepoka jednego. Się zawziął na Solidarność i Torowski wszystko rozdupcy. A tak dobrze szło. Co to teraz będzie? Ten cały stan wojenny. Stały się normą. Ściąga się do nich nawet Cześć, wolny chłopy. młodzież. Cześć, wolny. Wczoraj wieczorem Jak zdrowie? No, licznych jakoś idzie. okupowanych. Padają wezwania do Słuchajcie, chłopy. sprawy Strajk na kopalni będzie. z ludźmi
Wiecie, co się w nocy stało? W nocy zomowcy wpadli do naszego przewodniczącego Ludwiczaka. Wyciągnęli go z domu jak psa. Obili naszych kolegów, co go pilnowali mieszkania. No i wywlekli gdzieś. Jak się chłopaki dowiedzieli, no to jutro każda zmiana ma decydować, co robimy. Masówki mają być i mamy decydować o strajku. To co, idziemy? Idziesz? Zbieraj się. Idziemy. Nie no, idę z wami. Gdzie z nami? Tyś blanku piął? Tyś nie chory, fiber musz. Nie musisz. Tyle, żeście mi wszyscy pomogli na kopalni, że ja teraz po prostu nie mogę tu zostać. Jak wszyscy, to wszyscy. Na tym właśnie polega solidarność, na byciu razem, bez względu na wszystko i żeby razem tworzyć siłę. I przecież teraz o to chodzi, żeby tą siłę rozbić, którą my wszyscy razem stworzyliśmy. Idę z wami. No dobra, zbieraj się. No dawaj. Idziemy. Gdy na poniedziałkową ranną zmianę przyszło ponad 1000 górników, podjęli decyzję prawie jednogłośnie o tym, że strajk trzeba rzeczywiście zawiązać. I później każda kolejna zmiana, która przychodziła, były 3 zmiany, decydowała się również na strajk. 15 grudnia, jak doszły do nas informacje z Jastrzębia, że pacyfikując kopalnie jastrzębskie, milicja użyła siły, pobito działaczy związkowych i nie tylko. Że w Hucie Beldon, pomimo słowa danego przez głównodowodzącego sił milicyjno-wojskowych, strajkujący, którzy się poddali, zostali pobici. Wiedziano, że w czasie pacyfikacji kopalni Staszic ZOMO wchodziło do hoteli robotniczych i pokój po pokoju przeczesywało je i biło każdego, kogo tam spotkało. To w ten czas postanowiliśmy, żeby się zakład w jakiś sposób zabezpieczyć. Zostajemy aż do końca, no i wtedy już żeśmy czuli, że to się dobrze nie skończy. Hopy! Na manifestie lipcowym ZOMO strzelało do naszych, do górników! Są ranni! No następni możemy być my, trzeba się rychtować! No nie domy się, ale słuchajcie, jak wiedzie wojsko, z wojskiem bić się nie będziemy. No dokładnie, ale słuchajcie, jak wiedzie ZOMO albo milicja, to nie domy się ciulą pałować. Nie domy się, będziemy się bronić wszystkim, czym mamy. Trzeba się naryktować jakąś broń. Dokładnie, rychtujemy się. Tak jest, tak zrobimy. Bardzo dobrze, słuchajcie, nasze postulaty są jasne. Uwolnienie Ludwiczaka. Dokładnie, Ludwiczaka uwolnimy. Zniesienie stanu wojennego. Tak jest, Solidarności. Nie damy się, Mi się wtedy wydawało, no bo wtedy młodym człowiekiem, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, że nas przetrzymają do świąt, może nas rodziny spróbują stąd jakoś wyciągnąć, czy po prostu już ta presja, no bo telefony działały, ale ta presja, bo rodziny przychodziły, znajomi pod ogrodzenie kopalni. Wzdłuż ogrodzenia kopalni, wzdłuż ulicy Wicentego Pola gromadziły się tłumy ludzi, rodziny strajkujących, mieszkańcy osiedla, młodzież. Oni przychodzili w geście poparcia dla strajkującej załogi. Zresztą były takie próby, a przyjdź do domu, damy radę. Zresztą 15 grudnia wypłata. Wtedy po wypłatę trzeba było iść do okienka kasowego w cechowni, trzeba mieć dowód osobisty, podać numer stały. Pani tą wypłatę, to kopertę wyciągała. Trzeba było tę kopertę zanieść do domu. I dużo było tak z moimi kolegami, że po prostu jak poszedł do domu z tą wypłatą, to już nie wrócił. Żona czy rodzice namówili go, zostań w domu, nie warto wracać. We wtorek, 15 grudnia, taką improwizowane środki obrony. To jest długie kije, łańcuchy. Chodziło o to, żeby ta broń była dłuższa niż pałka milicyjna, żeby można się było bronić. Ale przybył przedstawiciel spółki węglowej w postaci wojskowego komisarza, który próbował jeszcze mediować z nami. I kiedy na spotkaniu ze strajkującą załogą na masówce dobrze mu szło, do momentu, kiedy powiedział, że jesteśmy jedynym zakładem pracy, który strajkuje. No i w ten czas już strajkujący nie dali panu pułkownikowi się wypowiadać, no bo łgał jak z nut. Przerwano jego wystąpienie przez odśpiewanie hymnu państwowego
potem Boże coś polskie i tak w koło, że wojskowy będący w nakryciu głowy, czyli w czapce, musiał stać w postawie zasadniczej i salutować i już mu to się zmierzło, jak ten hymn śpiewaliśmy 3. lub 4. raz, zrobił obrót na pięcie i wycofał się z kopalni. I przy wychodzeniu z kopalni jeszcze zdążyłem mu przekazać taką informację, że jeżeli na teren kopalni wkroczy wojsko, nie będziemy stawiać oporu. Jeżeli wkroczy milicja, nie damy się spałować. Już czołgi stały przy kopalni, już się czuło tą grozę, zresztą msza święta właśnie w poniedziałek 14 grudnia odprawiona księdza Bolczyka w Łaźni Łańcuszkowej. Kto co miał swoje uzbrojenie, czyli style z łopat, z kilofów, jakiś wąż hydrauliczny, gdzieś tam schowany pod kufajką, pod bluzą. Kończy się msza święta i nagle jeszcze nawet ksiądz Bolczyk nie udzielił nam błogosławieństwa końcowego. Nagle ktoś wpada do drzwi łaźni i woła: chłopaki, chłopy jadą. I w tym momencie kto co miał pod pazuchą wyciąga i do drzwi. I na tą okoliczność od 15 grudnia się przygotowaliśmy do tego stopnia, że w nocy musiałem wydać decyzję wyłączenia energii elektrycznej w zakładzie mechanicznej, popularnie zwanej kuźnią, no bo już produkowano wszystko. Ja jak to widziałem, to miałem cały w dreszczach, bo zdawałem sobie z tego sprawę, że to do niczego dobrego nie doprowadzi. Gdy strajkujący na wezwanie władz nie złożyli broni, doszło do pacyfikacji kopalni. Siły milicyjno-wojskowe wdzierały się kilkukrotnie na teren kopalni. Natomiast nie były przygotowane na tak wielką determinację strajkujących i możliwości obrony. ZOMO było wyposażone w nowe tarcze sprowadzane z Japonii, które nie były przystosowane do użycia w takich warunkach, jakie tutaj były. Minus 15 stopni. Ta pleksa zachowywała się w taki sposób, że przy uderzeniu nawet nakrętką w tą tarczę, tarcza się rozsypywała w drobny mak. Pierwsze linie zdomowców musiały się wycofywać, bo już były obrzucane kamieniami. Oni obstrzeliwali nas z granatników UGA-łami, czyli pociskami gazowymi. Myśmy to odrzucali, no i kiedy doszło do takiego bezpośredniego starcia, bo był taki jeden moment, no to nasze dzidy okazały się, że były bardzo skuteczne. Wydawało się, że już jest wszystko, jak to się mówi, zakończone, pozamiatane, bo oni się wycofali. I w związku z tym, że nie było żadnych postępów, głównodowodzący akcją zdecydował się na użycie tego kilkunastoosobowego plutonu specjalnego. Pluton specjalny zaczął do nas z rampy magazynu odzieżowego strzelać do strajkujących. Pierwsza reakcja to było niedowierzanie, że milicja strzela. Że strzela ostrą amunicją.
Dopiero kiedy pojawia się krew, w ten czas zdajemy sobie z tego sprawę, że doszło do tej najgorszej rzeczy, czyli milicja zdecydowała się użyć broń palną i strzelali do nas jak do kaczek na strzelnicy. Pluton specjalny był wyposażony w pistolety maszynowe PM63 RAK. Broń niewielka, prosta w konstrukcji, przystosowana do pocisków 9 mm. No to wkrótce na tym placu przed kotłownią gęsto się kładły ciała strajkujących górników. To były strzały oddawane z 20 najbliżej, a najdalej z ponad 100 metrów. Do momentu, kiedy ja zostałem pod strzał, też nie wierzyłem, że strzelają ostrą amunicją. Mam w rękach kask górniczy należący do Jana Stawisińskiego. Na tym kasku widać bardzo dobrze miejsce, gdzie kula weszła i miejsce wylotowe, gdzie kula wyszła. O Janku Stawisińskim dopiero dowiedzieliśmy się z wolnej Europy, tuż po wprowadzeniu stanu wojennego. To była tragiczna chwila w Wierzchowie, w więzieniu, kiedy z takiego głośnika więziennego dowiedzieliśmy się w ogóle o wujku. To znaczy, że padły strzały, że zginęli. To dla nas była tragiczna, przygnębiająca wiadomość wtedy. Nie ma. Panie doktorze, szukam syna. Stawisiński Jan, podobno go tu przywieźli. Postrzelony w kopalni wujek. Tak. Jest tu taki, że tam, na sali. O mój Boże, synku, co oni ci zrobili? O Boże, co z nim jest? Miał operację? Dlaczego go nie leczycie? Ratujcie go! To trup już właściwie. Rana postrzałowa przez obydwie półkule, to już nic z tego nie będzie. Ja żądam, żebyście go ratowali, to jest mój jedyny syn. Zabierzcie go do szpitala górniczego, tam są chirurdzy, będą go ratować. No, róbcie co chcecie, to możemy go zabrać, ale tam i tak już mu nikt nie pomoże. Pomogą. Tam są nasi lekarze, nieraz ratowali górników. Tu sobie też poradzą. Nie pomogą. Zabieramy go. 16 grudnia, kiedy była pacyfikacja na 17, to tak jakby coś czuła pani Janina, świętej pamięci mama Janka. Kiedy matka dowiedziała się o tym, że jej syn jest ranny, przyjechała do Katowic i zatrudniła się w szpitalu jako salowa, żeby być bliżej syna. To, co ona przeżyła, czuwając jako opiekunka właściwie, to trudno normalnemu człowiekowi zrozumieć, opisać. Przecież to trwało tygodnie. Stawisiński miał także narzeczoną, która była studentką medycyny i ona także zatrudniła się w szpitalu jako pielęgniarka, żeby być blisko swojego narzeczonego. O Jezu, synku. O Jezu, co oni ci zrobili, Boże. Pani Janino, O Boże. z domu wyciągało rannych, z karetek i pałowało. To samo mogli zrobić i z Jankiem. Widać ślady pobicia. Chcieli go dobić, sukinsyny. No widać, że spałowany jest. Ma zapalenie płuc. Oba płuca zajęte. Pani
Pani Anino, bo my mu mówili, żeby on nie szedł do tego strajku, bo on wtedy chory, no chorobowym był. I my mu mówili, żeby on nie szedł do tego strajku, bo po co? Niech zdrowieje. Ale on chciał, tak bardzo chciał iść. No i Maj się zaprawił. O Boże. Janina Stawisińska mówi, jak zajechała tam do szpitala, to jej syn był cały siny, pobity. Mimo tego, że postrzelony, to cały syn tak katowali w tych, że tak powiem, sukach, tak, tych wszystkich rannych, tak po prostu katowali, martrytowali. Prawdopodobnie Janek leżał na korytarzu, nie był tam gdzieś jakoś... Tak drugi sort człowieka. Tak traktowali tych ludzi, nie? No i ona postanowiła wtedy tam podjąć pracę, żeby być przy nim. Ona do końca życia była w traumie po śmierci swojego syna. Te lata zaraz po jego śmierci były niełatwe dla całej rodziny, dla obu sióstr. Beatka przeżywała dramat swojego brata. Podeszła do mnie i mówi: pani profesor, mój brat umarł, powiedziała, jakby się bała tego słowa. Z trudem powiedziała: zginął w kopalni Wujek. Janek Stawisiński zmarł 25 stycznia 1972 roku, nie odzyskawszy przytomności. Jego zwłoki w asyście nieumundurowanych oficerów Służby Bezpieczeństwa zostały przywiezione z Katowic do Koszalina i 29 stycznia 1972 roku w Koszalinie odbył się pogrzeb. Ja próbowałam zorganizować pogrzeb całej klasy. To była klasa 3. przedmaturalna. Jak to zwykle bywa, idzie wychowawca, niektórzy nauczyciele, koleżanki, koledzy z kwiatami, ale okazało się to absolutnie niemożliwe. Siadajcie. Koledzy, oto stan wojenny postawił przed nami nowe zadanie. Jak wiecie, w kopalni Wujek w Katowicach był strajk górników. No i nasi koledzy się nie ceckali i po męsku go spacyfikowali. Solidariuchy dostały to, na co zasługiwali. Czyli pała na dupę i kula w łeb. Zginęło paru górników. I jak się okazuje, nasze parszywe szczęście, jeden z nich pochodził z Koszalina. Stawisiński Jan, lat 21. I jego matka się uparła, żeby pogrzeb był tu. W Koszalinie. I tego trupa tu przewiozą. Tu zaczyna się nasze zadanie. Z góry zaznaczam, że sprawa jest absolutnie priorytetowa. Są nią zainteresowane najwyższe kręgi partyjne. Chyba nie muszę tłumaczyć powagi sytuacji. Chodzi o to, że ten pogrzeb może się przerodzić w jakąś manifestację, rozróbę, nie wiem, strajk jakiś. I my musimy temu zaradzić. Zdusić to w zarodku.
spacyfikować, zanim cokolwiek się zacznie. Tu jest Koszalin. Tu ma być spokój. Nie jest Gdańsk, ani Katowice. Tu jest Czerwone Zagłębie i tu ma być spokój. A jak te solidaruchy mówią o naszym socjalistycznym mieście? Koszalin, Zatoka Czerwonych Świn. I mają rację. I tak ma zostać. Dlatego musimy uaktywnić wszystkich tajnych współpracowników. Obstawić cały cmentarz. Ma być nas widać. Rozpoznanie operacyjne w 100%. Mają czuć naszą siłę. A co do pogrzebu. Każdy z uczestników ma być sfotografowany. A ten Klecha ma być dokładnie poinstruowany, że jak powie nad grobem coś prowokacyjnego, to pożałuje. Permanentna inwigilacja wszystkiego. Wszystkich i wszystkiego. Rozumiemy? Tak jest. Na Klechę to my mały haka. To Rajmund Marszałkowski, on będzie te modły odprawiać. Powiemy mu, że jak zrobi albo powie coś nie tak, na żadną misję nie pojedzie. Paszportu nie dostanie. O. I tego się trzymajmy. I tak ma być. Na każdego znajdzie się hak. Do zadań, panowie. Do zadań. Trumna została wstawiona w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Koszalinie. Mowę pogrzebową wygłosił franciszkanin ojciec Rajmund Marszałkowski, który jak na warunki stanu wojennego, te pierwsze właściwie tygodnie stanu wojennego, wygłosił bardzo taką odważną mowę pogrzebową. Wracamy do roku 1980. Pamiętamy wypowiedziane tam obietnice. Serca Polaków pałały wówczas nadzieją i wiarą, że rozpoczyna się nowy etap historii, który zapewni wszystkim poczucie jedności i sprawiedliwości. I oto nowe ofiary. I oto znowu stajemy nad trumnami. Stajemy nad trumną młodego człowieka, który oddaje życie dla tej samej sprawy. Jakie więc gwarancje? Jakie więc zaufanie do tych, którzy zapewniali, że nigdy więcej robotnicza krew nie zostanie przelana? Rób dokładnie. Wszystkie mordy ma być dobrze widać. Wszystkie. Rób. Długo jeszcze zimna cholera. Wytrzymaj. Mówi się, że za tę akcję będą dodatkowe nagrody. Ja mam sposób, tak mi zimno. A myślę sobie o złotych piaskach. O czym? O Bułgarii, debilu. Jak przejdę na emeryturę, to tam pojadę. Rób te zdjęcia, bo się wkurwiasz. Bóg upomni się o to życie, bo ta krew woła o pomstę do nieba. Kainowa zbrodnia dokonana na bracie Polaku, który pragnął, jak wszyscy, radości i dobra. Pragnął miłości, sprawiedliwości i sprawiedliwego pokoju. Dlatego chciejmy wyrazić naszą jedność wobec narodu i błagajmy Boga, by słowa psalmu napisane u stóp 3 krzyży w Gdańsku spełniły się w naszym narodzie i aby na spełnienie ich nie trzeba było długo czekać. A my natomiast, dowiedziawszy się o tym, żeśmy jako opozycja zorganizowaliśmy się i 2 tygodnie później drugi tak zwany pogrzeb Jankowi Stawisińskiemu żeśmy zorganizowali. Oczywiście to wszystko było obserwowane, nagrywane przez SB, ale żeśmy się nie bali, jakoś żeśmy się odśpiewaliśmy patriotyczne pieśni, hymn narodowy, tak, kwiaty żeśmy złożyli, no i żeśmy się roześli. Nikt nie został wtedy aresztowany. Natomiast aresztowania były już następne lata, ciągle w rocznicę śmierci 13 grudnia czy 16 grudnia, żeśmy chodzili tam po prostu. Ja kilkakrotnie, że tak powiem, uciekałem z cmentarza. Wieńcy wiązanek z szarfami od różnych organizacji były składane na grobie. No to przychodzili, cieli te szarfy. Pani Janina Stawisińska miała ręce ciągle pocięte, szarfy Solidarności odcinali jako dowód do kolegom, że to przestępstwo, że solidaruchy, tak, no, że mają czelność przychodzić i składać kwiaty, tak.
Gdzie wy nas zabieracie? No zostawcie te znicze, zostawcie to wszystko. To jest grób mojego syna zamordowanego przez was. Ale my lubimy cmentarze. Wtedy była taka atmosfera w szkole i zresztą przecież nie tylko, że one już dorosłe panny, 18-letnie, wiedziały, że lepiej o tym nie mówić. Zachowała się na przykład skarga Janiny Stawisińskiej, matki Janka Stawisińskiego, która skarżyła się do prokuratury wojewódzkiej w Koszalinie w lipcu 1983 roku, że Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła rewizję w namiocie jej dwóch córek, które pracowały wtedy na plaży w Mielnie jako ratowniczki i w namiocie szukały jakichś dowodów na przestępstwa, które jakoby siostry Janka Stawisińskiego miały popełnić. Służba Bezpieczeństwa czuła się wszechmocna, wszechobecna. Potęgowali takie zagrożenie swoimi tajnymi współpracownikami, podsycaniem stanu niepewności, zagrożenia. To były takie typowe działania w okresie stanu wojennego. Co wy mi tu, Stawisińska, za prowokacje na cmentarzu urządzacie, co? To nie są żadne prowokacje. Ja po prostu byłam na grobie syna. Była rocznica jego śmierci. No ale po co? Te szarfy biało-czerwone. No po co tyle zniczy? Tych napisów z Solidarnością. Że to jest prowokacja. Zamieszki chcecie wywołać? Mało tu nasz biedny kraj ma kłopotów. Ja nie chcę wywoływać żadnych zamieszek. Ja po prostu chcę odwiedzać grób syna. To, że został zabity w kopalni, bo strajkował za Solidarność, to jest przecież prawda. Nic nie rozumiecie, kobieto. To my decydujemy, co jest prawda. A ostrzegaliśmy, żeby żadnych manifestacji na cmentarzu nie robić. Żadnych napisów z Solidarnością. Flag biało-czerwonych. Im szybciej zdacie sobie sprawę z tego, że wasz syn był pospolitym bandytą, tym lepiej. Ciszej nad tym grobem. Taka nasza dobra rada. Nie masz czego być dumny. Jak pan może? Zabraliście mi syna, zabiliście go, a teraz jeszcze chcecie go wymazać z pamięci? Stawisińska, ja was ostrzegam. To się źle może dla was skończyć. Takie prowokacje. Możemy was wsadzić do więzienia. Albo może wam się coś stać. Albo córką. Czasy takie niepewne. Wypadków samochodowych dużo. Albo gwałtów. Myślicie czasami o córkach? To zadbajcie o nie, zamiast po cmentarzach chodzić. To jest ostatnie ostrzeżenie. Nie będzie więcej grzecznościowych rozmów. Wy mnie nie straszcie. Weźcie mi wszystko zabrać. Wyprowadzić! Poznałem Zygmunta Wójka. Jego ogromną pasję, to znaczy widać było, że on chce koniecznie ten pomnik zrobić. Z racji chociażby nazwiska i analogii do nazwy kopalni. Oczywiście nie obyło się bez ogromnych problemów, bo w pierwszej wersji na poziomej tablicy miał być wyryty napis ugodzony śmiertelną kulą. Te brązy były odlewane u Saturnina Skupiszyńskiego w Poznaniu. Oczywiście tam był cały czas nadzorowany przez Służbę Bezpieczeństwa i powiedzieli mu, jeżeli tą tablicę, a on już odlał tą tablicę, zamontujemy, to zamkną mu ludwisarnię. Po tej poprawce, w cudzysłowie,
ta tablica mogła stanąć. To jest fenomen pewnego rodzaju. Zawsze w pełnym rynsztunku górniczym ze swoimi pióropuszami w okolicach śmierci Janka w styczniu przyjeżdża delegacja, niezależnie od pogody, delegacja górników z kopalni Wujek. Zawsze u nas byłeś o 12, żeśmy co roku, czy trzeba było, czy w stanie wojennym, czy do 90 roku, koledzy ze Słupska, z MKK razem przyjeżdżali. Żeśmy zawsze tam byli, tak? W licznym gronie. W liczniejszym gronie niż teraz, kiedy odwaga potaniała, tak? No, tam garstkę ludzi przychodzi. I to nas martwi, niepokoi, no, że ten człowiek, taki no, bohater nasz Koszaliński, po prostu gdzieś no, w tym tłoku, w tej mamonie zaginął. No. W sumie nigdy nie paliłem, ale teraz to bym nawet zapalił. No bo co to jest za pytanie? Czego ci żal? Znaczy, czego mi szkoda, tak? Bo ja wiem, chyba tak najbardziej to żałuję tego, że nie mam czego żałować. No bo człowiek ma co żałować, jak już czegoś spróbował. A ja? Co ja? Jakoś tak szybko poszło. 21 i już. W siatkówce to nawet nie jest 100. Więc za dużo to ja się w to życie nie nagrałem. Matki mi też żal. Bo dzieci to jednak powinny po rodzicach. Inaczej jest wszystko nie tak. I ze mną właśnie było nie tak. I z nią potem. Szkoda gadać. To chyba tyle mam do powiedzenia. Możemy już iść. Jestem gotowy. Myślę, że od urodzenia byłem na to gotowy. Przyszli nocą w uśpiony dom, zabierali nas chyłkiem jak zbóje. Drzwi zamknięte otwierał łom. Idą, Pantryna wujek. Drzwi zamknięte otwierał łom. Idą, Pantryna wujek. A gdy opadł i strach i gniew, jeden wybór, kopalnia strajkuje. Choć staniała bardzo nasza krew. Idą, Pantryna wujek.
choć staniała bardzo nasza krew. Idą pancery na fujek. W tłum przy bramie matek i żon, z płacht na murach klejonych zlatuje czarną treścią komunikat wron. Idą pancery na wujek, czarną treścią komunikat wron. Idą pancery na wujek. Kilof łańcuch ściska nasza dłoń, wózków szereg, bieg czołgów wstrzymuje. Już milicja repetuje broń. Idą pancery na wujek. Już milicja repetuje broń.